Uwielbiani przez widzów bohaterowie na dobre i na złe po latach znów pojawią się w Leśnej Górze? Zosia Małgorzata Foremniak i Kuba Artur Żmijewski wyjechali za granicę w 2012 roku. Obecnie mieszkają i pracują w Bostonie, ale niewykluczone, że burscy wrócą do na dobre i na złe z okazji ślubu swojej córki. Julki Aleksandra Hamkało i Artura Barta Piotr Głowacki. Zosia w na dobre i na złe po raz ostatni razem pojawili się w 472 odcinku serialu wyemitowanym w piątek, 10 lutego 2012 roku. Właśnie wtedy wyjechali do Niemiec z córką Amelką Julia Kornacka. Oboje chcieli robić karierę naukową w Berlinie. Tam rozpoczęli nowe życie, ale od jakiegoś czasu mieszkają w Bostonie w USA. Julka kontaktuje się z nimi telefonicznie i pojechała do nim tuż przed porodem. W USA urodziła Tymka. W nowym sezonie na dobre i na złe jesienią 2018 wątek Julki, Barta i ich problemów będzie jednym z głównych w serialu. Uzależnienie Artura osiągnie apogeum i Julka będzie musiała podjąć drastyczne kroki. Bart, zmuszony przez narzeczoną, zacznie spotkać się z psychoterapeutką, ale wcale nie będzie łatwym pacjentem. Zacznie uciekać z terapii, aż w końcu wydarzy się najgorsze. W 714 odcinku na dobre i na złe dojdzie między nimi do kłótni. Bart uderzy ukochaną. Co będzie dalej z Bartem w na dobre i na złe? Aleksandra Hamkało w ostatnim wywiadzie dla magazynu TV14 przyznała, że Artur w porę się opamięta. Ale ich relacje skomplikują się jeszcze bardziej przez Marcina Molendę. Filip Bobek. Na szczęście dla naszej pary, w końcu decyduje się na terapię w ośrodku zamkniętym. Julka bardzo mu kibicuje, ale Marcin nie ustaje w staraniach, żeby ją zdobyć. A jak wiadomo, rozłąka nie robi dobrze związkowi. Szczególnie w tak dramatycznych okolicznościach. I z tych odcinków, które do tej pory poznałam, Julka niestety coraz bardziej mięknie. Marcin tak cwanie ją podchodzi, że zaczyna mu się to udawać. Ja sama z niecierpliwością czekam na kolejne odcinki. Bo na pewno będą jakieś dramatyczne i ekscytujące wydarzenia związane z naszą trójką.
a nawet 4, bo Artur w ośrodku zbliży się do byłej dziewczyny Marcina. Wyjawiła aktorka zna dobre i na złe. Serialowa Julka nie wykluczyła też, że w nowym sezonie na dobre i na złe po wakacjach 2018 dojdzie do jej ślubu z Bartem. Cały czas liczę na to, że w końcu nasz ślub z Arturem dojdzie do skutku i wtedy mam nadzieję rodzice pojawią się na tak ważnej uroczystości. To by było fajne, dodała Hamkało. TVN szykuje nową komedię romantyczną. Całe szczęście. Którego producentem jest stacja telewizyjna i Next Film, będzie murowanym hitem. Wszystko przez iście gwiazdorską obsadę. W głównych rolach zobaczymy Romę Gąsiorowską i Piotra Adamczyka. Prace nad filmem ruszyły w sierpniu, ale nie tylko ekipa będzie musiała się zdrowo napocić. Jak wyjawiają wirtualne media, fabuła filmu koncentruje się na muzyku z orkiestry symfonicznej. Robercie, który jest samotnym ojcem i wychowuje 10-letniego syna, Filipa. Jego życie wywraca się do góry nogami. Gdy pojawia się w nim Marta, popularna gwiazda fitness. Dwa różne charaktery, spojrzenia na miłość i życie. Jej świat to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta ma swoje programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne. A jej twarz gości na okładkach najpopularniejszych magazynów. Robert to chodzące zaprzeczenie sportowego trybu życia. Jego świat to spokojna przystań, rodzicielskie wyzwania, kosz pełen prania. Klasówki z matematyki syna, czytamy w opisie produkcji. Roma nie miała lekko, przygotowując się do roli. Musiała intensywnie trenować, żeby wypaść przekonująco w roli trenerki fitness. Do roli przygotowywała się w Health Center by Ann, należącym do Anny Lewandowskiej. Pod okiem Hacacha Jakuba Głąba, z którym m.in. ćwiczy Zosia Ślotała. W filmie zobaczymy także Joannę Liszowską, Marietę Żukowską, Tomasza Sapryka, Izabelę Dąbrowską, Joachima Lamża i Jacka Borusińskiego. Szykuje się kolejna hitowa komedia romantyczna. Czy przebije sukces listów do M, w których również grali Adamczyk i Roma? Romie zależy zaś pogratulować nieludzkiej
umiejętności koncentrowania się w trudnych warunkach. Kuba wygląda jak młody Bóg i to nie mogło być łatwe.